Misja Sunroofa to jest wspieranie przemiany energetycznej w Europie. Jest misją i biznesową, ale misją i społeczną, i misją również dla przyszłych pokoleń. Nie ma nic ważniejszego na świecie niż Człowiek z 30-letnim doświadczeniem w biznesie jako jeden z pierwszych w Europie wprowadza w firmach Culture Deck rodem z Silicon Valley, w przeszłości zarządzający zespołem liczącym 800 ludzi. Ja chciałem zbudować po prostu ogólnopolską firmę. Praktycznie wszyscy walczą z cashflowem. Natomiast po egzycie ja zacząłem szukać nowego celu, bo pieniądze okazały się nie są żadnym celem. A jaką radę sprzed roku, dwóch, trzech? Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść Cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Dziś będę rozmawiał z człowiekiem, który ma za sobą wiele sukcesów, które osiągnął ciężką pracą i za które w pewnym etapie swojego życia zapłacił niemałą cenę. Przez niektórych jest określany jako sensei w sprawach duchowych. Ciekawe jest to, że prawdopodobnie właśnie ta jego część obok innych umiejętności odpowiada za tak duży sukces. To na razie tylko moja hipoteza, dziś chciałbym zetrzeć ją z rzeczywistością. Jako jeden z pierwszych w Europie wprowadza w firmach Culture Deck rodem z Silicon Valley, bo wierzy, że to ludzie budują biznes. Przed Państwem człowiek z 30-letnim doświadczeniem w biznesie, w przeszłości zarządzający zespołem liczącym 800 ludzi, były zarządzający Google Campus w Warszawie, a obecnie współzałożyciel i Head of Growth w firmie Sunroof, produkującej dachy, które tworzą energię dla Twojego domu. Przed Państwem wizjoner z otwartą głową, otwarty na ludzi i ich potrzeby, słuchający swojego wnętrza, myśliciel Rafał Plutecki. Cześć Rafał. Cześć Szymon, dziękuję bardzo. Piękne wprowadzenie. Sam takiego wprowadzenia bym nie wymyślił. Bardzo się cieszę, że Ci się podobało. Starałem się rzeczywiście przedstawić Cię bardzo precyzyjnie. Jeszcze do tego dojdziemy, czy to mi wyszło. Chciałbym na starcie powiedzieć, że jesteś taką postacią wyjątkową w naszym podcaście, bo jeszcze nie gościł u nas nikt, kto ma taką skalę biznesu, którą ty masz obecnie. Dlatego chciałbym na start trochę wprowadzić słuchaczy w liczby w twojej obecnej działalności, czyli spółce Sunroof. Czy mógłbyś przybliżyć nam, jakiej wielkości jest ten biznes obecnie? Przede wszystkim jeżeli chodzi o przychody, liczbę zatrudnionych osób, dynamikę wzrostu, może jeszcze jakieś inne. Oczywiście, z przyjemnością. Sunroof postanowił zrewolucjonizować, jak wygląda budowanie domu jednorodzinnego w Europie, instalując w pełni zintegrowane dachy solarne. W tej chwili działamy w Szwecji, w Polsce, w Niemczech oraz mamy takiego pilota w Stanach Zjednoczonych. Teamy mamy w tych 4 krajach plus team IT w Holandii. Także mamy 5 krajów, z którymi mamy kontakt i relacje. Ilość pracowników jest na pełnym etacie, jest około 120, z zewnętrznymi stałymi partnerami jest między 150 a 180 osób. Jeżeli chodzi o przychody, zbliżamy się do 20 milionów euro przychodów. No i mogę jeszcze taki wskaźnik dodatkowy podać. Ogłosiliśmy niedawno na social media, zainstalowaliśmy już ponad 1000 zintegrowanych dachów solarnych z takimi systemami do zarządzania energią. Także to jest mniej więcej taka skala biznesu. Mhm. To rzeczywiście robi wrażenie. Powiedz mi, Rafał, czy jakbyś miał określać właśnie biznes, porównać biznes do biznesu, czy właśnie ta liczba związana z liczbą pracowników, przychodem, to są dobre kryteria, czy coś jeszcze byś do tego wprowadził? Myślę, że ilość pracowników oraz przychody to są bardzo dobre 2 parametry pokazujące skalę. Czasami są używane inne rzeczy, na przykład ilość klientów. To w niektórych firmach, gdzie jest na przykład marketplace, gdzie jest bardzo duża ilość drobnych klientów albo subskrybentów, to jest na przykład ciekawe
niektórych firmach na przykład social media to jest audience, także można takie dodatkowe parametry dodawać. Jeżeli chodzi o nas, no to powiedzmy 1000 klientów to jest ten element uzupełniający. Czyli to jest taka dana, którą śledzicie praktycznie w czasie zawsze, tak? I ona jest jakimś takim waszym przewodnikiem? Tak, tak, na pewno. Na pewno ilość klientów jest takim głównym wyznacznikiem, który używamy w monitorowaniu naszego wzrostu. Super. Rafał, powiedz mi, co robisz, żeby zapewnić swoją egzystencję? Czy jest coś oprócz Sunroofa, czy to jest właśnie twoje jedyne zajęcie, którym się w tym momencie zajmujesz? Yy, Ja w pracy wierzę w takie dwa słowa. Jeden się nazywa focus, drugi się nazywa flow. Żeby coś robić dobrze, skutecznie, to trzeba mieć fokus, trzeba po prostu robić jedną rzecz na raz. Ja nie wierzę w multitasking. Nie można jechać rowerem i jechać samochodem w tym samym czasie. Więc to jest moja jedyna praca. Jeżeli chodzi natomiast o tą sferę finansową, no to przez lata, w momencie, w którym są takie możliwości, staram się dywersyfikować sytuację finansową, właśnie na przykład inwestowaniem w inne spółki, w nieruchomości. Także to jest na pewno taka rzecz, która to powinna równolegle działać. Czyli jednym słowem, jakbyś dzisiaj na przykład, nie wiem, zrezygnował z Sunroofa, stwierdził, a dobra, nie wiem, killujemy tą spółkę, nie wiadomo z jakich powodów, no to rozumiem, że nie musiałbyś się martwić o to, jak przeżyć, no bo jesteś zabezpieczony, tak? Jeżeli chodzi o różne aktywa, tak? Znaczy, to zawsze ten element transition, nazwijmy to, jest czymś, co de facto zajmuje trochę czasu. To nie jest Mhm. tak w sekundę działa. Natomiast no nie uważam, żeby to powinno zajmować jakoś mój czas. Także pełne skupienie na rozwoju Sunroofa i na tej naszej misji jest na pewno czymś najciekawszym. Mhm. Okej. Powiedz mi, Rafał, co robisz, aby zaspokoić, czy w ogóle jest coś takiego, bo nie wszyscy muszą to mieć, żeby zaspokoić jakąś swoją pasję, jakąś taką chęć właśnie, nie wiem, zbudowania czegoś, przekazania następnym pokoleniom, czy jakiejś takiej po prostu, nie wiem, potrzeby realizacji. Czy masz coś takiego i czy coś takiego robisz? Myślę, że e, to na pewno jest jakaś potrzeba, żeby wprowadzić element kontynuacji także element samorealizacji jest na pewno elementem bardzo ważnym. E, Ja staram się kierować raczej taką misją dla mnie związaną z tym, co robię. W tej chwili główna misja Sunroofa to jest wspieranie przemiany energetycznej w Europie. Musimy w Europie przejść, właściwie na całym świecie przejść z energii z paliw kopalnianych, trujących na energię odnawialną, czystą. No i to jest ta misja. Ona w sumie jest misją i biznesową, ale misją i społeczną, i misją również dla przyszłych pokoleń. Także chyba nie ma nic ważniejszego na świecie niż to, gdzie jesteśmy i co nas otacza, jeżeli chodzi o środowisko. Mhm. Czyli jest w tym nie tylko właśnie biznes, ale też zostawienie ziemi lepszej niż ją zastaliśmy tak naprawdę, no bo w tym momencie rzeczywiście no, jest nieciekawa sytuacja środowiskowa i chyba ta transformacja no, coraz bardziej przebija się do świadomości, prawda? Myślę, że jesteśmy w takim punkcie zwrotnym i nie możemy pójść dalej, kontynuując to, co się działo. A to rzeczywiście jest trudne, ponieważ została dokonana przez ostatnie kilkadziesiąt lat wielka inwestycja w całą infrastrukturę i zbudowanie gospodarki na bazie paliw kopalnianych. I teraz to wszystko trzeba zmienić. Nie można tego kontynuować. Także myślę, że to jest no być może jedna z najważniejszych rzeczy. Dzisiaj rano słuchałem nawet podcastu z Harrisonem Fordem, który
dokładnie to powiedział, że oprócz samej transformacji energetycznej, drugą rzeczą niezwykle ważną jest to, żeby całkowicie zakończyć niszczenie środowiska naturalnego, wycinanie drzew. To jest też taka druga rzecz, która musi być równolegle robiona. Także myślę, że tak, dla klimatu nie ma ważniejszej rzeczy. Mhm. Rzeczywiście chyba coraz więcej takich ludzi rozpoznawalnych i aktorów też się udziela w takich tematach. Leonardo DiCaprio chyba dosyć mocno też działa. U kogo słuchałeś Harrisona Forda w podcaście? Czego, Rafał, słuchasz jako właśnie takich podcastów na co dzień? Akurat nie pamiętam, to był bodajże wywiad z konferencji klimatycznej. Okej. Wyświetliło mi się na LinkedInie, także do końca nie pamiętam. Okej. E, Dobra, Rafał, powiedz mi w takim razie, jakbyś się określił, kim jesteś, ale nie chodzi mi o zawód, chodzi mi o to, jak ty byś się określił, czy nie wiem, jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś może kimś innym. Jak byś to określił? E, Ja myślę, że chyba nie ma jednego słowa. Nie ma jednego słowa. Może to jedno słowo jest, jak się ma 20 lat, ale potem albo ma się jeden zawód. Natomiast myślę, że od strony zawodowej przedsiębiorca jest mi najbliższe. Zawsze uwielbiałem budowanie biznesów. Em, Robiłem to na początku sam. Teraz bardzo lubię pracować z zespołami e, nowej generacji przedsiębiorców. Lubię ich wspierać, lubię im pomagać, lubię przekazywać moje doświadczenia w takim obszarze, w którym potrafię. Także to słowo przedsiębiorca jest chyba mi najbliżej. Mhm. Okej, a jakbyś mógł powiedzieć, jak to się zaczęło? No bo wiemy, jakiego rozmiaru teraz masz działalność, a jakbyś mógł w takim szczególe takim, jak uważasz, tak na dobrą sprawę, jaki jest potrzebny, żeby wprowadzić do tego kontekstu, jak to się zaczęło, dlaczego wybrałeś drogę przedsiębiorcy i jakbyś w jakimś takim telegraficznym skrócie, albo może w szczególe tam, gdzie potrzeba, powiedział, jak do tego doszedłeś, do dzisiejszego miejsca. Mhm. E, Myślę, że droga przedsiębiorcy przyszła do mnie naturalnie. Właściwie nie zastanawiałem się, nie wybierałem, po prostu wiedziałem, że tak będzie. Także nie miałem przed sobą takich rozważań, czy na etat, czy coś innego robić. Ja to wyczuwałem, znaczy wtedy oczywiście nie wiedziałem tego, ale dzisiaj mogę to powiedzieć. Ja to po prostu wyczuwałem w całym moim ciele, w mojej energii. Jak jestem u siebie w firmie, to ja mam potężną ilość energii. Mam bardzo dużą ilość pomysłów. Mam wrażenie, że sobie ze wszystkim mogę poradzić. Natomiast jeżeli jestem w jakiejś dużej strukturze, gdzie są procesy, procedury, opinie i tak dalej, to ciężko jest rozwinąć ten taki wewnętrzny potencjał, energię, kreatywność, ponieważ no, pracodawca jest firmą, która ma swoje procesy, produkty, chce je wdrożyć, także każdy ma swój odcinek, Mhm. na którym pracuje. Także myślę, że e, dla mnie to był taki naturalny element związany z pasją, z energią. Od razu wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. No i druga rzecz, która też bardzo pomogła, to jest kończąc studia, pojawił się internet. No i to bardzo, bardzo też pomogło, przyspieszyło. Nagle otworzyły się zupełnie nowe możliwości, cała nowa gospodarka. Jak ja zobaczyłem potencjał internetu, od razu wiedziałem, że to zmieni wszystko. No i dokładnie tak się stało. Internet stał się moją i pasją, i hobby, ale również pracą. E, I w ten sposób rozpocząłem tę moją przygodę właśnie w branży internetowej. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do Ciebie prośbę, która, jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie.
widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. I to była pierwsza firma, tak? Związana z internetem. Z tego co wiem, to dostarczanie internetu właśnie, tak? Dosłownie. Tak, dokładnie tak. Byliśmy tak zwanym Internet Service Providerem, dostawcą internetu. Także spółka zaczęła powstawać w 1993 roku, kiedy to były takie absolutne raczkowanie. Mniej więcej kilka miesięcy po tym, jak ja tą spółkę założyłem, słynny, który przed chwilką przedstawiałeś, Mark Andresen, twórca Netscape'a, on kilka miesięcy po tym, jak ja założyłem firmę, on założył Netscape. Netscape bardzo nam pomógł. Nagle się okazało, że graficzna forma prezentacji informacji, którą umożliwiła przeglądarka, spowodowała, że ludzie zaczęli dużo łatwiej posługiwać się internetem. To otworzyło bardzo duże możliwości, bardzo szybki rozwój. Także tak, właściwie można powiedzieć, że przeszedłem bardzo szybko ten cały rozwój internetu przez early adopters, których mieliśmy na początku, potem te tak zwane early majority, a potem weszliśmy w rynek masowy. Także właściwie w ciągu, bym powiedział, 7 do 10 lat, od pierwszego użytkownika do większości ludzi, wszyscy zaczęli korzystać z internetu. Mhm. I z tego co wiem, to była dosyć duża spółka, tak? W momencie, w którym rzeczywiście ten internet się przyjął. Bo ja pamiętam, jak znajomi gdzieś zawsze na osiedlu robili jakiś taki po prostu internet typu, nie wiem, pamiętam, że wtedy TPSA chyba było głównym takim dostawcą, to brali duży abonament, dzielili go kablami, wkopywali te kable dosłownie pod ziemią na osiedlu i dostarczali ludziom, bo dzielili abonament, który brali większy od większego operatora. Czy u was też wyglądały tak początki, czy wy jakoś, bo wy urośliście na dosyć duży biznes, tak? Jakbyś mógł powiedzieć, co zadecydowało o tym, że wy tak urośliście? No byliśmy albo może nie pierwszym technicznie działającym, ale jednym z pierwszych firm. E, To, to była pierwszy element. Drugi element, ja chciałem zbudować po prostu ogólnopolską firmę, a może nawet wyjść za granicę. E, I to spowodowało, że po prostu się zaczęliśmy bardzo szybko rozwijać. Jeżeli chodzi o wielkość, to tutaj akurat my byliśmy biznesem typowo abonenckim i firma, którą zaczęliśmy rozwijać, ona de facto, jeżeli chodzi o obroty, wcale nie była dużą firmą. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ilość abonentów, mieliśmy około 40%. Ja to kiedyś obliczyłem, 40% korporacyjnego rynku spółek Fortune 500, czyli tych takich dużych przedsiębiorstw. To były cały czas usługi de facto tanie, natomiast to był początek, ponieważ te spółki, one bardzo szybko rozpoczęły korzystanie z internetu na skalę masową. W pewnym momencie sprzedawaliśmy abonament tylko dla prezesa czy tam biura zarządu, ale po 2-3 latach okazało się, że wszyscy pracownicy to muszą mieć, w związku z tym ta ilość abonentów bardzo szybko rosła. Okej, czyli zaczęliście od tak naprawdę kluczowych graczy rzeczywiście, a to później się zaadoptowało niżej Tak, tak, tak. i to się udało dlatego. Super. W rozmowie z Albrechtem, której ostatnio słuchałem, powiedziałeś, że zarządzając organizacją, która zatrudnia 20-50 osób, potrzebujesz zupełnie innego mindsetu niż organizacją, która ma 800 osób. Czy mógłbyś to rozwinąć? Przedsiębiorca, który rozpoczyna budowę firmy, mając od 1 do powiedzmy 8 pracowników, to jest bardzo komfortowe zarządzanie. Można wszystkich
zaprosić do pokoju, do swojego mieszkania, usiąść i pracować nawet przy stole kuchennym. Między 8 a 20 zaczyna być trochę trudna sytuacja, ponieważ, ale jeszcze w miarę do zarządzania, kiedy przedsiębiorca jest w stanie każdego pamiętać, wiedzieć, co kto robi, monitorować prawie że na co dzień jego pracę, jego postępy w pracy. Między 20 a 50 zaczyna się dla przedsiębiorcy, który wcześniej nie zarządzał, nie miał doświadczenia menedżerskiego, taki nowy sposób podejścia, kiedy on właściwie z takiej osoby, która zarządza jednoosobowo wszystkim i widzi codziennie, co się dzieje, on musi zacząć już wprowadzać jakieś techniki zarządzania. No i to jest taka pierwsza bariera wzrostu z osoby, która być może pasjonuje się produktem, jest świetnym inżynierem, jest wizjonerem, jest dobrym sprzedawcą. Nagle trzeba zacząć upewniać się, że mamy zespół, jak rekrutujemy ludzi, skąd, jak ich wdrażamy, czy oni lubią z nami pracować. Więc rozpoczyna się zamiana przedsiębiorcy innowatora na przedsiębiorcę menedżera. No i to jest coś, co trochę trwa. Trzeba zrozumieć, jak się deleguje zadania, jak się buduje taki duch zespołowy. Także między 20 a 50 to jest moment, kiedy każdy przedsiębiorca przechodzi pewnego rodzaju kryzys i lekcje. No i jeżeli firma się dalej rozwija i przechodzi do 80, 100 i wyżej, no to znaczy, że przedsiębiorca odrobił swoje lekcje, nauczył się, przeszedł przez ten kryzys zwycięsko i firma zaczyna już funkcjonować sprawnie, niekoniecznie zawsze wtedy, kiedy ten przedsiębiorca, prezes, główny albo jeden ze wspólników jest cały czas w biurze i patrzy wszystkim na ręce. Bardzo ważny moment, żeby pracownicy przychodzili, wiedzieli, co trzeba zrobić, mieli dobrą energię, żeby mogli się rozwijać, żeby byli zadowoleni. Mhm. Pytanie właśnie, czy twoim zdaniem da się to zrobić, czy każdy przedsiębiorca będzie umiał to zrobić, no bo to jest jednak transformacja, tak? No, to są trudne rzeczy, więc czy w takim wypadku nie lepiej na przykład, nie wiem, zmienić jakiegoś zarządzającego taką konkretną wielkością firmy, czy da się jednak tego nauczyć? I powiedziałeś o tym, że taki przedsiębiorca przechodzi rzeczywiście tą transformację. Czy zawsze, czy... Y, Są właściwie następujące pytania. Po pierwsze, czy chcę? Przedsiębiorca może powiedzieć zaraz, ale ja założyłem moją firmę nie po to, żeby mieć struktury, procesy, jakąś wielką firmę, fabrykę i tak dalej. Ja chciałem być przedsiębiorcą, żeby właśnie wszystko było małe, przyjemne, zwinne, żebym mógł powiedzieć, że w lipcu sobie wszyscy robimy urlop, żeby mieć taką elastyczność dużą i swobodę. Więc pierwsze pytanie, czy chcę? Drugie pytanie, czy może się tego nauczyć? Odpowiedź tutaj akurat jest bardzo prosta. Tak. Sztuka zarządzania nie jest jakąś specjalnie trudną sztuką, ale jest to sztuka budowania relacji z innymi ludźmi w obszarze zawodowym, ale też rozumienie troszeczkę więcej, kim ci ludzie są, co ich motywuje, jak się z nimi komunikować, jak oni mnie odbierają. Także pomału menedżer musi nauczyć się też pewnej samoświadomości, jak on działa na ludzi. Ale jest jeszcze jeden element i on może jest rzadziej brany pod uwagę, a mianowicie jaka jest moja osobowość, jaki jest mój temperament, jakie są moje predyspozycje. I to jest rzecz, która może trochę trudniej dociera do każdego, ale trzeba też się określić. Bo ktoś może mieć ambicje zbudowania dużej firmy, ale na przykład być fatalnym menedżerem albo bardzo złym liderem, ale być świetnym innowatorem.
Trzeba zobaczyć, gdzie są moje mocne strony, czyli właśnie ta samoświadomość jest ultra ważna. Do tego są różnego rodzaju sposoby dojścia, narzędzia itd., itd. Bardzo ważny element, trzeba określić, gdzie są moje siły, gdzie są moje słabości, co mi daje energię i zastanowić się, czy na pewno bycie numerem jeden w organizacji jest dla mnie, bo to jest rzeczywiście w pewnym momencie e, ilość ludzi, ilość procesów, ilość strategii, ilość wyzwań jest bardzo duża i nie każdego to kręci, niektórych to przytłacza. Także no jest taka praca wewnętrzna, którą każdy musi zrobić i ona się odbywa automatycznie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Każdy wstaje rano i zastanawia się, kurczę, czy ja na pewno jestem dobrym w tym, co robię. Mhm. Okej. Powiedziałeś o tym, że można to zrobić. Właśnie są różne frameworki na to i czy to jest tak, że po prostu wystarczy zrobić, nie wiem, swój test osobowości a propos określania tych mocnych, słabych stron i mm, czy to można określić właśnie takim prostym jakby sposobem i określić sobie, okej, dobra, to nad tym muszę popracować i ta zmiana osobowości przyjdzie, bo powiedziałeś to z taką łatwością, jakby to było proste, tak? A wydaje mi się, że tutaj, że to może nie być aż takie proste. Jeżeli chcemy nad tym pracować, to nie jest bardzo trudne. Em, Ja bym, tak, tutaj mi przychodzi takie słowo przekraczanie poziomów świadomości. Mhm. Trzeba przejść przez pewien poziom świadomości i być może ktoś, kto zaczyna biznes, ma 20 kilka lat, może nie ma jeszcze tego poziomu świadomości. Więc albo to się wydarzy samemu, jeżeli biznes czasami się ma takie, można powiedzieć, szczęście, ale to akurat jest dobry element, żeby biznes na początku miał takie tempo rozwoju, żeby nie przytłaczało menedżera, przedsiębiorcy, żeby to było dostosowane też do jego temperamentu. Mm, I wtedy on ma czas na przetworzenie sobie tego i powiedzieć, kurczę, to jest niesamowite. Mam coraz więcej ludzi, mam coraz więcej klientów, mam coraz więcej przychodów, to mnie strasznie kręci, chcę więcej, więcej, więcej. To jest, łączy to z pasją, łączy to z dobrymi wynikami. I wtedy ten przedsiębiorca zaczyna szukać na zewnątrz wsparcia. I to jest absolutnie normalne. Ja właściwie w trzecim roku działania, czy miałem jakieś 25-26 lat, już rozpocząłem pracę z zewnętrznymi doradcami, coachami, którzy nie uczyli mnie, co mam zrobić dokładnie, jeżeli chodzi o produkt czy proces, tylko pomagali mi w ustaleniu, gdzie są moje silne strony, gdzie są moje słabości, jak mogę się rozwijać. Czasami mnie zaskakiwali, widzieli coś, czego ja zupełnie nie widziałem, no i to było najciekawsze. W pewnym momencie dobrze jest, jeżeli pracuje się z zewnętrznym coachem. No zresztą teraz mamy znaną, najlepszą na świecie tenisistkę Igę, która pracuje ze swoim coachem, psychologiem, mówi o tym szeroko. No myślę, że jakiekolwiek większe wyzwania niż wchodzenie do pracy i rozpoczęcie kariery swojej zawodowej od tych niskich szczebli etatów i pójście dalej. Natomiast właśnie wybór tej ścieżki budowania własnej firmy, no wchodzimy na taki moment, kiedy ilość rzeczy nas przytłacza, potrzebujemy z kimś to sobie omówić. Także czy to jest łatwe? Każdy ma swoje tempo, nie ma jednej ścieżki, ale na pewno warto skorzystać z zewnętrznego wsparcia. Mhm. W sporcie wydaje się to naturalne, a w biznesie jednak wydaje się to e,
chyba nie jest taka obiegowa opinia, że no nie jest to oczywiste, tak, żeby współpracować właśnie z takim coachem. Fajnie, że to mówisz i dosyć wcześnie zacząłeś z tego, co mówisz, 26 lat, super i polecasz, tak? Ja uważam, że nie ma innego wyjścia. Okej, Nie ma innego wyjścia i praktycznie 100% ludzi to robi. Może o tym nie mówi, ale 100% przedsiębiorców pracuje na różnym etapie, w różnych aspektach z zewnętrznym doradcą. mhm, E, Nie da się chyba tego zrobić inaczej. okej, To w ogóle tu nie ma opcji. super. Znaczy to jest właściwie bycie przedsiębiorcą, to jest to samo, co bycie high performance sportsmanem czy sportswomanką. Nie ma innej opcji. Trzeba pracować z zewnętrznym wsparciem zresztą jest taka bardzo fajna książka The Inner Game of Tennis, która pokazuje, że gra w tenisa to nie jest tylko technika, jak ustawić ciało, jak przygotować organizm, co jeść, jak spać, ale to jest tak naprawdę praca z własnymi emocjami, z takim przygotowaniem psychologicznym, jak się wchodzi na kort. No, po utracie piłki trzeba walczyć jeszcze mocniej. Można stracić seta, trzeba jeszcze bardziej mocniej, silniej i bardziej intensywniej walczyć o tą piłkę. Także nie da się bez zrozumienia własnych procesów psychologicznych, własnych emocji osiągnąć czegokolwiek, czy to w sporcie, czy w biznesie. Mhm. Czyli ta samoświadomość to jest też klucz, tak, do tego Absolutnie. rozwoju. Mhm. Super, bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. I tu jeszcze dodam może Mhm. jedną rzecz, że nie ma czegoś takiego jak nauczyć się samoświadomości. To jest ścieżka, która toczy się całe życie. Mhm. Znaczy Tak, to nie jest przekraczamy zero-jedynkowe, tylko to jest procentowe, tak? tak, Okej. tak. Za każdym razem, na każdym etapie swojego rozwoju zawodowego, patrząc na ostatni rok czy na ostatnie kilka lat, mówię: o rany, ile ja się nauczyłem, ile ja rzeczy jeszcze nie wiedziałem. Ale to samo czeka mnie przez kolejne 3 lata, coś się nowego będzie wydarzać. Także to jest rzecz, która się nie kończy. Mhm. Super, bardzo, bardzo fajnie. Ja bardzo lubię też takie rzeczy, które robi się do końca życia po prostu, tak? Ostatnio tak właśnie stwierdziłem, że skoro nie będzie się czegoś robiło do końca życia, no to po co to w ogóle wprowadzać w życie, tak? Bo nie ma to takiego sensu, tak jak budowanie formy, tak, na rok, to mija się trochę z celem. W ostatnim wywiadzie właśnie z Markiem Andersenem, o którym już rozmawialiśmy, powiedział ciekawą rzecz, że z jego doświadczenia przedsiębiorcy, którzy osiągają sukcesy, takie prawdziwe sukcesy pokroju Google'a, to właśnie innowatorzy, tak jak wspomniałeś, którzy idą pod prąd i nie słuchają się praktycznie żadnych rad, ale też się nie mylą w swoich założeniach. I teraz, czy twoim zdaniem istnieje w miarę optymalna taka mieszanka cech ludzi zwiększająca prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w biznesie? Chodzi mi o tą mieszankę słuchania się rad innych i parcia w swoją stronę na siłę. Mm, No to jest. Wiele ludzi o tym myśli, wiele o tym rozmawia. Cała branża venture capital myśli, no jeżeli spotykam się z przedsiębiorcą, chcę zainwestować w 10 spółek rocznie, to jakie cechy charakteru powinien mieć dany menedżer? E, I rzeczywiście można w dużym stopniu to uszczegółowić i z reguły tymi przedsiębiorcami są osoby, które mają bardzo konkretny profil psychologiczny. I to też to są pewnego rodzaju predyspozycje. Jedną z takich predyspozycji jest innowacyjność, drugą jest nastawienie na wynik. I tutaj ciekawostką jest to, ja na przykład jednym z takich moich testów, na które ja patrzę, to jest test związany z ilością rozwiązań, które dana osoba widzi w momencie, w którym spotyka się z problemem. I okazuje się, ja mam jeden z takich testów, gdzie
widać, że jest grupa osób, i to są często przedsiębiorcy, którzy zawsze mają w górnym pułapie ilość rozwiązań, które oni widzą na każdy problem. I to jest cecha, która wychodzi z testu psychologicznego. Czyli im więcej rozwiązań na dany problem, tym lepiej. Tak, tak. Mhm. Oczywiście to jest cecha, którą ten przedsiębiorca powinien mieć. Natomiast druga rzecz to jest, że on to teraz musi ułożyć w strukturę całego zespołu, bo osoba, która cały czas ma bardzo dużo pomysłów, no to też może być wyzwanie dla zespołu. Czy zespół jest w stanie tam co jakiś czas się spotykać z być może jakimś nowym planem, nową taktyką. Strategii zmieniać nie wolno. Strategia musi być zawsze bardzo dobrze przemyślana, długofalowa. Natomiast taktyka może się zmieniać. I także tak, bycie innowatorem jest bardzo ważne. I drugą rzeczą bardzo ważną, która też wychodzi w testach, ale też wychodzi w rozmowach z przedsiębiorcami, to jest nastawienie na wynik. Oni muszą być data driven, muszą w pewnym momencie, no ta matematyka musi się zgadzać. Także bycie na przykład innowatorem, ale w kierunku takiego wizjonerstwa, to może do niczego nie prowadzić, bo ciężko jest przejść z takiej ogólnej wizji na już takie konkretne plany. Czyli ktoś, kto ma umiejętność przekucia innowacji w zarządzanie, w planowanie, w ustalanie celów jest bardzo ważne. Na pewno kolejną ważną rzeczą to jest budowanie zespołu, budowanie relacji z zespołem, umiejętność stworzenia tego zespołu. To jest też ultra ważna rzecz, jak dobrać zespół, żeby ten zespół rzeczywiście fantastycznie działał, żeby zespół był w bardzo dobrej synergii, był we flow. I to jest też, no na początku to jest intuicja, bo nikt tego przedsiębiorcy nie uczy. No ale potem można też wziąć zewnętrzne wsparcie i ktoś może pomóc. Tak powinieneś zbudować zespół, ustalić jakich kompetencji ci brakuje, ustalić kod kulturowy i zacząć pod tym kątem budować zespół. Także tak, ja uważam, że nie ma na to pytanie, które zadałeś, nie ma jednej odpowiedzi, że jeżeli przedsiębiorca ma to na pewno osiągnie sukces. Co więcej, czasami mogą być zupełnie odwrotne sytuacje, że osoba, która na początku nie wykazuje na pierwszy rzut oka, nie wykazuje takich typowych cech przedsiębiorcy, czyli nie ma jakiejś niesamowitej innowacji, nie ma pomysłów za dużo, czasami być może nawet w relacjach z ludźmi nie tak by wysuwa się na taką cechę lidera, ale na przykład może mieć coś, co przedsiębiorca też musi mieć, a mianowicie umiejętność stałej pracy przez najbliższe 10 lat. Przychodzi codziennie, sprawdza liczby, odpytuje, poprawia, pyta się, co pomóc, co poprawić i tak dalej. Taka cierpliwość i ciężka praca, bardzo duża systematyczność. Tutaj była też taka ciekawa historia i książka i porównanie. To był słynny wyścig na początku wieku, wyścig pomiędzy Anglikiem a Norwegiem, kto pierwszy zdobędzie biegun północny. Bardzo ciekawa książka, niestety tytułu nie pamiętam. Znajdziemy, podziękujemy. No, ale to jest fantastyczna książka. I ona pokazała dwa style pracy. Ten Norweg, niezależnie od pogody, robił codziennie, już nie pamiętam, 7 czy 9 kilometrów, niezależnie od pogody. Codziennie 9 kilometrów, miał rozłożone jedzenie, siły, psy, jakieś tam sanie i tak dalej. Wszystko było idealnie dopasowane. On wiedział, że czy wieje, czy jest ładne słońce, on musi robić tyle.
Nigdy nie forsował. Jeżeli była piękna pogoda, zawsze szedł tyle samo. Jeżeli była brzydka pogoda, szedł tyle samo. A ten Anglik miał bardzo dużo sprzętu, ciężkiego i tak dalej, trochę niedopasowanego do warunków. Ta benzyna mu się skończyła. Jak była dobra pogoda, to szedł bardzo szybko. Jak była zła pogoda, to siedział w namiocie i nie wychodził. Skończyło się dla Anglika tragicznie, dla Norwega skończyło się sukcesem. Także ten Skotten Amundsen, słynna historia, ale właśnie przedsiębiorca musi też to mieć. Jak już rozpoczyna pracę i zaczyna coś budować, to jest w stanie przez te 7, 10, 15 lat rzeczywiście codziennie w sposób powtarzający i uczący się coraz lepszy poprawiać to, co robi. Czyli ta wytrwałość i ciągłość, consistency, takie twarde, historia trochę jak żółw i zając, tak? Tak, Mhm. absolutnie. Absolutnie, dokładnie, czy tam, no takie historyjki, bajeczki też mamy o tych 3 świnkach. Jedna zbudowała tam z liści, druga z gałęzi, trzecia z kamieni ten domek. Także no tak, to wygląda. Także tutaj na pierwszy rzut oka ciężko jest jasno Mhm. powiedzieć, kto jest w stanie coś takiego zrobić. Optymalny profil to jest osoba, która łączy te wszystkie rzeczy. Mhm. No, super, że te 3 rzeczy padły, bo też trochę podobnie o tym myślałem i fajnie, że padło właśnie ta wytrwałość i to jechanie do celu, bo te małe kroki rzeczywiście skumulowane przez długi czas, no po prostu są horrendalnie budujące przewagę po prostu już na takim bardzo wysokim poziomie. Tutaj jeszcze może jedną Mhm. rzecz uzupełnię. Yy, Ta cała filozofia i perspektywa Andresena, czy też perspektywa Venture Capital Silicon Valley, to jest szukanie osób, które są w stanie zbudować całkowicie nową gałąź przemysłu, nowy trend. Oni się stają bohaterami. No, to, co zrobił Elon Musk z samochodami elektrycznymi. Ja pamiętam, że byłem kiedyś na konferencji w Niemczech i zadałem takie pytanie. Siedzieli menedżerowie niemieccy i pytałem, no co by było, gdyby Elon Musk urodził się w Niemczech i powiedział, słuchajcie, mam pomysł na samochód elektryczny, no i będę konkurował z tym Mercedesem, Audi i tak dalej. No i oczywiście oni no, powiedzieli prawdopodobnie, już znając całą sytuację, no pewnie, żebyśmy mu pomogli, ale no nie, no, tam jest, ten przemysł został tak silnie zbudowany, te przedsiębiorstwa są tak dobrze zorganizowane, skuteczne, że nikt nie chciałby wprowadzić kogoś, kto nagle ma innowacyjny pomysł. Czy też Brian Czeski w firmie Airbnb wymyślił sobie, że ludzie będą wypożyczać wersalkę w swoim mieszkaniu, no i na początku w ogóle to nie zadziałało. No i on rzeczywiście miał tak silną potrzebę i wizję, powiedział, na pewno da się z tego zrobić biznes. No i też zbudował wielki biznes. Także są osoby, które wbrew intuicji są w stanie zbudować coś wielkiego, są innowatorami, ale też mają tą determinację do pracy. Nie można mieć innowacji bez determinacji. Mhm. No to ciekawe, co powiedziałeś a propos tego środowiska, że w różnych krajach, czyli rzeczywiście te Silicon Valley po prostu to środowisko ma takie cechy, że będzie wspomagać właśnie takich innowatorów, no bo wiedzą, znają wzór, że to rzeczywiście może przełamać i zrobić gigantyczny sukces, a w innych miejscach może po prostu tego brakuje i rzeczywiście identyczne osoby w innym środowisku mogłyby, tak jak mówisz, nie osiągnąć sukcesu, jeżeli Elon by próbował zrobić ten biznes w Niemczech, tak? Tak. Okej. Mhm. No, branża venture capital jest branżą, która inwestuje w spółki i zakłada, że w portfelu kilkudziesięciu spółek będzie jedna firma, jedna perełka, która zmieni świat i która spłaci cały fundusz jeszcze z dużym zyskiem. W związku z tym no to jest model biznesowy i model finansowy branży venture capital. No i od czasu do czasu trafiają się właśnie firmy typu Google, Facebook, Airbnb, które pokazują, że to się dzieje, to jest możliwe. I to na pewno jest jedna droga, dobra droga, ale nie jedyna. Można budować przedsiębiorstwo przez 20-30 lat i też zbudować coś bardzo silnego i solidnego. Mhm. Tak jak wspomniałeś o Airbnb, to rzeczywiście ta historia, ja tak pobieżnie ją znam, to założyciele w pewnym momencie w ogóle zrobili markę jakichś
płatków śniadaniowych, żeby mieć kasę na to, żeby prowadzić ten biznes Airbnb. Na Uberze dorabiali niemalże, tak? Więc jakby rzeczywiście wydaje mi się, że jest mało przedsiębiorców, którzy dotrwaliby do tego momentu, w którym Airbnb po prostu wystrzeliło i poddałoby się po prostu wcześniej. Więc mogłoby tego nie być. I to jest akurat ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, bo ja uważam, że nie ma przedsiębiorcy, który by na wstępnym etapie swojego rozwoju miał komfort finansowy. Praktycznie wszyscy walczą z cashflowem. Wszyscy. Więc tutaj dla perspektywy przedsiębiorcy umiejętność zarządzania własnym stresem, jak dostaje się trzecie upomnienie od 24 dostawcy, upomnienie o płatność, umiejętność no mimo wszystko regulowania, no bo też nie można nie regulować, ale no zarządzania tym, zakładając, że ten biznes, który mamy, on rośnie bardzo szybko i za chwilkę wszystko spłacimy, to jest też ważna cecha. Czyli takie nieprzejmowanie się, to znaczy w cudzysłowie, tak? Nie przejmowanie się, tylko tak właśnie tak jak mówisz, zarządzanie tym stresem. Zarządzanie stresem, ale też bycie realistą, to znaczy trzeba umieć oszacować to ryzyko i wiedzieć, że jeżeli mi przychody rosną 1000%, to jeżeli ja mam jakieś tam opóźnienie w zapłacie faktury o miesiąc albo 2, to nic nie znaczy, bo ja bez żadnego problemu obsłużę te płatności. Mhm. Także tutaj też nie mówimy o No takiej właśnie. całkowicie iluzji życia w jakiejś takiej własnej wyobraźni, która może być niebezpieczna. Nie, trzeba bardzo twardo patrzeć, natomiast no, drobne kłopoty, ale które mogą się ciągnąć dla każdego biznesu, który się szybko rozwija, to ta baza kosztów może również wolniej, ale też szybko rosnąć i być może ona stanowi wyzwanie dla wielu osób. Część osób po prostu nie jest, jeżeli chodzi o swoją osobowość, gotowa do przyjęcia takiego ryzyka. W ogóle takie ryzyko nie bierze pod uwagę. Mhm, tak. Znam osobiście ludzi, którzy mówią otwarcie, że nie chcą mieć za dużo odpowiedzialności na swojej głowie. Koniec, tak? Nie lubią zarządzać ludźmi, nie lubią być odpowiedzialni za kogoś, chcą po prostu wykonywać swoją pracę i to im sprawia przyjemność. Może nie przyjemność, ale że czują się wtedy stabilnie i nie czują wtedy właśnie Tak. stresu, tak? I to jest też bardzo dobre, bo Mhm. trzeba wiedzieć, jaki rodzaj pracy jest dla mnie, co mnie kręci, gdzie jest ta adrenalina, i też dopasować swój profil psychologiczny do wykonywanej pracy, żeby nie robić rzeczy, które zupełnie do mnie nie pasują. Mhm. Okej, to z jakich osób twoim zdaniem powinien minimalnie składać się zespół, żeby stworzyć dobry biznes? Ym, Pamiętam coś, co gdzieś tam utkwiło mi, że biznes powinien się składać z 4 osób. E, I tutaj te słowa, które do tej pory pamiętam, to jest Minder, Grinder, Pillar, Star. E, e, I jest to może takie uproszczenie, ale rzeczywiście ono się sprawdza. To znaczy, na pewno jedna osoba jest takim minderem, czyli jest strategiem. Firma musi mieć strategię, musi wiedzieć, na jakim rynku działamy, z jakimi produktami, jak wygląda otoczenie konkurencyjne, czy my jesteśmy w jakimś trendzie wzrostowym. Czyli ten taki minder zajmuje się tą strategią, powinien wiedzieć, jak tą strategię zarządzać. Potem mamy osobę typu grinder, to jest osoba bardzo operacyjna, która rzeczywiście każdą śrubkę sprawdzi. Może rozumie, ale nie musi wszystkich aspektów strategicznych, ale fantastycznie jest w stanie sprawdzić, czy na przykład produkt, który tworzymy, jest wysokiej jakości.
Potem mamy star, to z reguły to jest osoba, która jest bardzo mocno na zewnątrz, pozyskuje albo inwestorów, albo to jest może super sprzedawca, ktoś, kto pokazuje światu i promuje. No i w końcu jest osoba, która jest pilar, takim fundamentem zespołu, która rzeczywiście zespół jest w stanie spoić, czyli powiedzmy taki chief of staff albo jakakolwiek inna osoba, która w organizacji jest w stanie spiąć zespół i upewnić się, mm, że ten zespół funkcjonuje razem. Także ja lubię to porównanie, ale też na przykład jest taki bardzo przyjemny polski test na style myślenia, Freeze, który też ma takie 4 perspektywy. Perspektywa faktur, struktur, idei i relacji. I zespoły też w zależności od branży, momentu rozwoju powinny się w ramach tych 4 perspektyw jakby zrekrutować i współpracować, mieć świadomość, kto jaką wartość do, dostarcza do tego zespołu. Także, mm, także no, na to pytanie tutaj bardziej ilościowo, ja tu ilościowo za bardzo nie widzę, ale jak ten zespół powinien być zbudowany, jak najbardziej to powinno mieć miejsce. Jeżeli mamy ludzi, którzy na przykład tworzą produkt i są wspaniali w budowaniu produktu, ale nie mają pozostałych perspektyw, może się okazać, że zrobią fantastyczny produkt, którego nikt nie chce kupić, albo zrobili fantastyczny produkt, wiele ludzi chce to kupić, ale to jest za drogie, albo zapomnieli zatrudnić sprzedawców, albo coś innego się dzieje. Także ważna jest rzecz, żeby te perspektywy były. Żeby to było kompletne, tak? Okej. A czy ty miałeś jakiś framework w tym, że wybierałeś swój pierwszy biznes? W sensie, czy myślałeś o tym, okej, mam taki pomysł, żeby, nie wiem, dostarczać ludziom internet, ale sprawdzam to pod jakimś kątem, że, nie wiem, to musi być jakoś konkretnie opłacalne, musi być konkretnej wielkości rynek i tak dalej, czy to było intuicyjne, jeżeli chodzi o ten pierwszy biznes i czy miałbyś jakieś rady w tym kontekście? E, To była intuicja, bo ja takiej wiedzy nie miałem. Mm, To była silna wiara, że jestem w rynku bardzo szybko rosnącym. To powiedzenie trend is your friend, ono zawsze działa. Także ten trend rozwojowy był bardzo silny. Mm, e, No, szukając ludzi w sprzedaży, no, automatycznie poszukiwałem ludzi, którzy są urodzonymi sprzedawcami. Także automatycznie pod tym hasłem star, osoba, która wychodzi na zewnątrz, szukałem mm, i udało się znaleźć naprawdę świetnych ludzi. Potem mieliśmy właśnie osoba typu pilar, to samo, ktoś, kto pilnuje operacji, kto pilnuje finansów. Także to w pewnym sensie intuicyjnie wychodziło i yy, często przedsiębiorca intuicyjnie polega na tym. Jeżeli się okazuje, a rzadko to się uda zrobić, żeby w 100% mieć kompletny zespół i coś tam nie działa, to wtedy łatwo jest to skorygować, biorąc jakąś poradę z zewnątrz. Natomiast jeżeli wszystko nie działa, no to znaczy, że przedsiębiorca nie ma tej intuicji. Więc ta intuicja do budowania firmy też musi być u każdego przedsiębiorcy. Ona nie musi być kompletna i rzadko kiedy jest kompletna. Trzeba wiedzieć, kiedy poprosić o pomoc i zrobić to jak najszybciej. Mhm. Sporo mówisz ogólnie w jakichś wywiadach i w materiałach, które znalazłem na twój temat, o kulturze organizacyjnej. W ogóle mam wrażenie, że ta kultura organizacyjna jest dla ciebie bardzo ważna. Od którego momentu należy w firmie tworzyć taką kulturę organizacyjną? Bo zakładam, że istnieje pewna wielkość firmy, w której
no, robi się to bardziej takim domowym sposobem, a w pewnej wielkości już trzeba to bardzo mocno oprocesować i zaopiekować to praktycznie systemowo. Kultura tworzy się od samego początku, od pierwszego pracownika, od przedsiębiorcy. De facto i ona jest tworzona nieświadomie. To znaczy przedsiębiorca zaczyna komunikować swoją ideę, swój produkt, swoje spojrzenie pracownikom, zaczyna ich ściągać, zaczyna komunikować to do swoich klientów. I w jaki sposób on to komunikuje? W jaki sposób on sprzedaje, w jaki sposób on rekrutuje, w jaki sposób on potem układa pracę, jak on reaguje na niepowodzenia. De facto on już tworzy kulturę, więc nie ma organizacji bez kultury. Każda organizacja ma swoją kulturę. Na początku ona zbudowana nieświadomie przez przedsiębiorcę. Jeżeli firma chce osiągnąć w krótkim okresie czasu bardzo dużo, to albo przedsiębiorca ma naturalny swój profil psychologiczny, swoje systemy działania, które budują pożądaną kulturę organizacyjną i wymagają stosunkowo małej korekty. Natomiast czasami przedsiębiorca po prostu ma z tym wielkie problemy, bo z różnego powodu na przykład jest fantastycznie zarządza produktami, procesami, ale ma duży kłopot z budowaniem relacji, z komunikacją, z delegowaniem, z egzekwowaniem, z motywowaniem. Także to wszystko jest bardzo ważne, jeżeli spółka zaczyna szybko rosnąć, bo wtedy po przekroczeniu tej ilości kilkudziesięciu pracowników przedsiębiorca już przestaje kontrolować, kto kogo zatrudnia. To znaczy osoby, których on zatrudnił, zaczynają zatrudniać kolejnych. No i teraz jest pytanie, jak zatrudniają kolejnych, to kogo? Takich samych jak tych, których już zatrudniłem, a tych, których zatrudniłem, czy oni są dobrzy? Więc zaczyna się już takie kaskadowanie pewnych zachowań i przyzwyczajeń i sposobów komunikacji, sposobów reagowania w kulturze organizacyjnej. I jeżeli to idzie w złą stronę, to po prostu nagle się okaże, że na przykład mamy całą rzeszę pracowników, którzy na przykład szukają etatu, ale nie chcą się rozwijać. Są bardzo konserwatywni, są mało innowacyjni, bo tak często bywa, że pracownicy boją się zatrudniać, jeżeli mają możliwości rekrutacyjne, kogoś lepszego od siebie. Trzeba ten element też tutaj rozważyć. Więc wracając do tego twojego pytania. Kultura tworzy się zawsze od pierwszego pracownika, od przedsiębiorcy w sposób nieświadomy. Natomiast jeżeli on zacznie świadomie definiować, jak powinna działać organizacja, jeżeli będziemy mieli na przykład 100, 200, 300 pracowników, no to może się rzeczywiście zdarzyć coś niezwykle ciekawego, kiedy jest taki multiplier efekt, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie i dzieją się wspaniałe rzeczy, bo nagle każdy w zespole po połączeniu tego zespołu działa absolutnie lepiej niż ta jednostka. Także według mnie stworzenie kultury organizacyjnej dla biznesu, który ma kilka osób, może nie jest aż takie kluczowe, ale też może powodować, że ten zespół albo działa fantastycznie, ma taki flow, ludzie uwielbiają, z uśmiechem wchodzą do pracy, uwielbiają ze sobą pracować, ale też to może być powiedzmy taka organizacja, która no nie jest aż taka innowacyjna, tak szybko się rozwijająca. Natomiast po przekroczeniu tam, nie wiem, 50, 100 ludzi, to jest ultra ważne. Jeżeli zostały popełnione błędy w kulturze organizacyjnej, ta organizacja po prostu zatrzymuje się, są kłopoty, są problemy, są zwolnienia, jest rotacja i zamiast zdobywać rynki, zdobywać market share, wychodzić na kolejne kraje,
y, przedsiębiorca musi ustalić, co się stało, gdzie są problemy, czy ja mam zły proces, czy ja może kogoś tutaj muszę zmienić i tak dalej. Po prostu coś tutaj w tym całym zespole nie działa. Często jest trudno ustalić, kto jest dobry, kto jest zły, bo po prostu zespół, zamiast mieć ten multiplier efekt i osiągać bardzo duże rezultaty i sukcesy jako wspólnota, po prostu nagle zaczyna mieć tyle takich wewnętrznych problemów. Ktoś tu coś nie dopowiedział, ktoś się poczuł niedoinformowany. Jak jest niedoinformowany, to się może obrazi, może nie doinformuje z powrotem kogoś w przyszłości. I to się zaczyna po prostu taka no właściwie no nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo gdzie jest problem. Mhm. A jak to zrobić w takim razie dobrze? Jak to wyglądało w Google? Bo rozumiem, że u was jest taki culture deck, tak? Z tego co wiem, tak? I jak to zrobić dobrze? Tak, to jest akurat ciekawe, bo zakładając Sunroof, pamiętam, że mieliśmy spotkanie w Łodzi. Mieliśmy bodajże 5 osób albo 6 osób. I tak naprawdę na pierwszym spotkaniu założycieli, my się po raz pierwszy widzieliśmy się w online, bo to był taki element, to były akurat czasy COVID-u, więc wszyscy byli na kamerach. Natomiast spotkaliśmy się w biurze w Łodzi i ustaliliśmy, jak ma wyglądać nasza kultura organizacyjna. Jakie mają być wartości w zespole, w jaki sposób chcemy rozwiązywać problemy, komunikować się i tak dalej. I to zostało spisane w postaci wartości i te wartości do dzisiaj funkcjonują. I to była pierwsza rzecz, którą ustaliliście? Tak. Super. Branża była znana, produkt był znany, trzeba było ustalić tą kulturę. No to jest bardzo ważne, bo no powiedzmy, że potem no, budowanie budżetu, budowanie strategii, budowanie planów marketingowych, wszystko to są takie procesy, gdzie zespół musi ze sobą pracować. Jeżeli zespół nie umie ze sobą pracować, no to te plany będą nie najlepsze. Mhm. Więc dobrze jest od tego zacząć. Mhm. A co daje taki dobrze zrobiony culture deck w firmie? Czy to jest właśnie, czy to chodzi o tą taką spójność we wszystkich decyzjach, czy nie tylko? Czy jest jeszcze dużo innych plusów? Daje jakość, daje szybkość, daje, daje flow w zespole. Em, mm, I, no i po prostu wzrost firmy jest osiągany dlatego, że zespół fantastycznie pracuje razem. E, Jeżeli zespół źle pracuje razem, albo pracuje tak mniej więcej ok, nie jest idealnie, ale jest ok, no to nie można osiągnąć nic dużego. Także zawsze warto budować zespoły, które ja nazywam high performance teams. To są zespoły, które są w stanie wygrywać w różnych sytuacjach z różnymi problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Potrafią się dogadywać, potrafią się adaptować do sytuacji, potrafią realizować swoje cele, być może zmieniając jakieś elementy i adaptując się do zewnętrznej sytuacji, które jak coś się dziwnego dzieje w samym zespole, potrafią się naprawiać. Także jest to trudne do zbudowania, ale to też nie jest bardzo trudne. To znaczy też na to są techniki, frameworki, książki, doradcy. To po prostu można stworzyć. Ja pamiętam, jak e, zanim rozpocząłem pracę w Google, przeczytałem sobie książkę, jedna według mnie z lepszych książek na temat zarządzania ludźmi, byłego szefa HR-u w Google, Laszlo Boka. On napisał książkę Work Rules. Właśnie tam stoi Tak? na półce, No to żółta. tak, i no on też powiedział, że
w Google bardzo ważne jest zatrudnianie dla culture fit. Musisz pasować do zespołu, musisz pasować do naszej kultury organizacyjnej, dlatego że jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe, one będą się zmieniać co rok, co 2, co 3. Teraz wchodzi AI i myślę, że za 3 lata to każdy pracownik biurowy będzie musiał w jakiś sposób używać AI do, do swojej pracy. Także kompetencje podlegają cały czas szkoleniu. Natomiast culture fit to jest coś dużo trudniejszego, żeby tego się nauczyć. W związku z tym już na etapie rekrutacji do zespołu szukamy osób, które mają dobry culture fit. Mhm. A propos rekrutacji, to świetną rzecz właśnie usłyszałem u Grega, że mówiłeś, że rozmowy środkowe robi zespół takiemu kandydatowi. Jakbyś mógł to rozwinąć, bo wydaje mi się, że to nie jest standard, raczej jest to rzadko spotykane. No i to jest też antyintuicyjne i menedżerowie tego nie lubią. Wyobraźmy sobie menedżera, ma budżet roczny, ma cele roczne, chce coś zrealizować, na jakimś odcinku coś nie działa. A to mówi, muszę natychmiast wziąć osobę, która potrafi mi to rozwiązać. Więc uruchamia proces rekrutacyjny, chce jak najszybciej spotkać tą osobę, poczuć, kto to będzie. No i wszystko jest w porządku z taką ideą, ale w sposób powtarzalny. Po pierwsze, menedżerowi jest bardzo trudno robić rekrutację w sposób ciągły i zawsze trafny. Powinien to oddelegować. Culture Fit, on może używać takich swoich filtrów, kogo on by chciał widzieć, a niekoniecznie to są rzeczywiście filtry, przez które patrzy cały zespół. W związku z tym jednym z takich bardzo dobrych sposobów jest odwrócenie kolejności. Czyli jest proces rekrutacyjny, rekruter znajduje kilku preferowanych kandydatów, 2, 3. Przedstawia ich nie do menedżera, do którego ten kandydat będzie podlegać, tylko do wybranych członków zespołu. Zespół się spotyka, jeżeli jest decyzja na tak, że zespół czuje, że to jest pracownik, którego my wybieramy z tych na przykład 2, 3, to dopiero ostatni 1 albo 2 kandydatów jest prezentowany do tego docelowego menedżera, który będzie zarządzać kandydatem i wtedy następuje decyzja o zatrudnieniu. To oprócz tego, że to zwiększa szanse na lepszy culture fit, to dodatkowo powoduje, że zespół czuje się współodpowiedzialny za decyzję rekrutacyjną i ten bardzo ważny element w rozpoczęciu pracy, czyli ten element onboardingowy, wdrożenia nowego pracownika w organizację, cały zespół pomaga mu w tym. Zespół nie chce, żeby on Żeby to się nie udało. nie udało się. Tak. A jeżeli się zepsuje proces onboardingowy, to można bardzo dobrego kandydata po prostu no, spalić. Także ten onboarding jest po samej rekrutacji, onboarding jest drugim ultra ważnym procesem, żeby ten pracownik rzeczywiście złapał dobrze to wszystko, co jest ważne w firmie. Mhm. Zaraz do tego onboardingu jeszcze chciałbym przejść, ale powiedz mi, czy zdarza się tak, żeby menadżer i zespół nie zgadzali się ze swoimi opiniami nawzajem? W sensie zespół mówi, nie chcemy tego kandydata, a menadżer się upiera, mówi, to jest najlepszy kandydat, który do tego pasuje do tej roli. Co wtedy? Czy tak bywa? Czy to zespół ma rzeczywiście na pewnym etapie taką, musi przejść przez ten lejek, tak? Jeżeli proces jest ustawiony w ten sposób, no to nie ma innej wyjścia. Znaczy menedżer już dostaje kandydata 1 lub 2, którzy zostali zaakceptowani przez zespół. Okej, Czyli czyli w procesie rekrutacyjnym nie ma tego konfliktu. Oczywiście w małych firmach, tam gdzie proces nie jest sztywny, gdzie mogą być jakieś, menedżer się bardzo spieszy, no to są ryzyka. W momencie, kiedy taka sytuacja by nastąpiła, no to mamy sytuację niebezpieczną, no bo jeżeli menedżer mówi, to jest wasz nowy kolega, a zespół mówi,
Nie. No to co? No to mamy konflikt w zespole, czyli de facto ten high performance team nie może się w ogóle utworzyć, no bo jest odrzucenie kandydata. Nie powinno mieć to miejsca, to bardzo utrudnia i jeżeli się, nawet gdyby taka sytuacja nastąpiła, coś bardzo szybko nie wydarzy, jeżeli chodzi o poprawę działania zespołu, jakąś integrację, no to może być kłopot. Mogą być sytuacje, gdzie zespół jeszcze nie jest na tyle dojrzały i sam nie potrafi decydować o sobie. Powiedzmy, że w zespole brakuje osoby, która by nadzorowała jakość. No to nadzór jakości to jest, albo nadzorowała koszty. Więc to są automatycznie, wchodzi do zespołu osoba, która no pokazuje zespołowi perspektywę, której ten zespół nie chce widzieć. To, że na przykład macie to samo robić, ale taniej, albo gdzie indziej, albo inaczej. Więc natomiast dojrzały zespół czuje, że słuchajcie, no nie możemy działać w ten sposób, ciągle mamy problemy z kosztami, musimy te koszty zredukować, no bo inaczej to po prostu będzie niemożliwe, żeby kontynuować. Więc dojrzały zespół wie o tym, że potrzebuje kogoś, kto uzupełni ich perspektywę. Rafał, załóżmy, że jakiś menadżer jest pierwszy dzień u was w pracy. Jakbyś miał mu powiedzieć tylko jedną wytyczną, jaką ma się kierować podczas pracy u was w firmie, to co by to było? Chciałbym na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć, że jest jedna, ale ja myślę, że ja bym podszedł kompleksowo. Po prostu to, co bym zrobił, to bym mu pokazał profile wszystkich osób w zespole i pokazał, gdzie są silne, słabe strony każdej z osób. Bym powiedział, jakie są preferencje w pracy, w komunikacji i jak on powinien w ten zespół wejść, żeby stworzyć coś, co będzie bardzo dobrze działać. Czyli to jest to, co my robimy w Sunroofie. Robimy culture onboarding. Ten culture onboarding to jest nie pokazanie, tak wygląda produkt, masz nie wiem, to sprzedawać, albo tak budować, albo tak działać, tylko robimy culture onboarding. Po prostu opisujemy, na czym polega organizacja, zespół, jak ten zespół się komunikuje. Także na pytanie o jedną rzecz, to jest właśnie culture onboarding. Okej. I to jest zestaw po prostu, jakby to jest ustrukturyzowane bardzo, tak? No bo mówisz, że to jest, że to jest proces. Każdy pracownik przez to przechodzi. Okej. Rafał, chciałbym trochę zejść na temat exitu, bo jako młody człowiek sprzedałeś firmę i chciałbym zapytać, jak to jest? Chciałbym to trochę pogłębić, bo mam wrażenie, że większość ludzi goni no właśnie za tym sukcesem, po to, żeby się poczuć spełnionym w jakiejś płaszczyźnie. Sam też trochę tak mam, niby podskórnie czujemy, że to nie do końca chodzi o właśnie taki sukces trochę finansowy, ale pędzimy dokładnie w tę stronę. No i masz za sobą taki exit. Jak jest po tej drugiej stronie lustra? Czy jest tam to, czego wszyscy szukają? Ciekawe pytanie. W moim przypadku, jak budowałem pierwszą firmę, no to przez 7 lat miałem bardzo mały, ciasny budżet. Ciągle gdzieś tam brakowało pieniędzy. I to była ciągle walka z cashflowem. Więc sam exit był takim momentem uwalniającym od takich problemów cashflowowych, wyzwalającym i on rzeczywiście pod tym kątem dał bardzo dużą ulgę. I to była tak jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, którą zauważyłem, to jest też taki element, że jak nie miałem pieniędzy, to myślałem sobie, jak będę już mieć exit, będę mieć pieniądze, to wtedy sobie zrobię to. I to było dla mnie zaskoczenie, bo
w żaden sposób nie miałem ochoty na zmianę swojego stylu życia. I się okazało, że sam exit dostarcza pewną satysfakcję, takie uwolnienie od wyzwań cashflowowych, e, ale w ogóle nie jest celem. To w ogóle nie jest celem i e, zmieniło się, zmieniła się ta moja sytuacja z budowania firmy, żeby osiągnąć pewien cel. Natomiast po egzycie ja zacząłem szukać nowego celu, bo pieniądze okazały się nie są żadnym celem. Są jakimś gdzieś tam zapisem na kartce, czymś abstrakcyjnym, czymś, z czym tak naprawdę nie ma się za bardzo relacji emocjonalnej. Więc tak, znaczy sukces finansowy, czy tam jakikolwiek exit nie jest w żaden sposób celem. Ten cel jednak trzeba sobie wypracować inaczej. Mhm. Niektórzy mówią, że sama ta droga ciągła może być celem, tak? I zaczynam w to wierzyć. Powiedziałeś świetną myśl w innych materiałach, że fajnie by było przy tym exicie pogadać z jakąś osobą, która jest po exicie, żeby w ogóle ona była takim trochę przewodnikiem i że kogoś takiego ci brakowało. Nawet sobie to zanotowałem, że w sumie chyba nie ma takiego właśnie mastermindu, powiedzmy, ludzi po exicie, a to mogłoby być ciekawe, tak? I powiedz, czego ci brakowało? Czego właśnie szukałeś? To powiedziałeś trochę o kolejnym wyzwaniu, ale czy to przyszło od razu, że chciałeś kolejne rzeczy, czy może musiało się to trochę uleżeć? Ja kolejną firmę założyłem następnego dnia, więc, więc, Okej. więc, więc ja bardzo potrzebowałem wrócić i dalej rozwijać. To była moja potrzeba. Myślę, że za szybko, że Okej. pewne rzeczy mogły trochę poczekać. Prawdopodobnie dzisiaj bym zasugerował, żeby każdy wyjechał w 6-miesięczną podróż dookoła świata, żeby odpoczął od biznesu, nabrał różnych perspektyw, żeby być może zbudował sobie grono osób, które z podobną sytuacją się zmierzyły i zastanawiał się, jak można zaplanować tą sytuację. Trochę się zmienia profil z bycia, no, mimo wszystko pracownikiem we własnej firmie na osobę, która zarządza, nieważne jaką skalą majątku, ale zaczyna myśleć o tym, no, co zrobić, żeby no, w jakiś sposób nierozsądny te pieniądze nie zniknęły. Więc no i warto też wrócić na studia. Warto wrócić na studia, być może uzupełnić rzeczy, z którymi miało się wcześniej jakieś wyzwania. Ale najważniejsza rzecz to jest znaleźć nowy cel. Mhm. W jaki sposób to odnaleźć, poszukać, zobaczyć, co działało na poprzedniej drodze, co powtórzyć, a co zmienić. Także myślę, że tą pracę trzeba otworzyć. Trochę to jest tak jak zmiana pracy, ale może no dużo silniejsze doświadczenie. Trzeba naprawdę zastanowić się, co dalej. Mhm. Mówisz otwarcie, że przeżywałeś też swego rodzaju wypalenie. I jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć, bo tak jak fajnie Greg zauważył, ono przyszło chyba nie wiem, czy w ogóle można tak powiedzieć, ale w dobrym momencie. W sensie, że w momencie, w którym rzeczywiście już byłeś w jakimś tam stopniu skeszowany i że no po prostu fizycznie mogłeś sobie na to pozwolić, tak? No bo są przedsiębiorcy
pytanie, czy właśnie dlatego rzeczywiście ono przyszło, bo nie wiem, jest taka historia o Toyocie, że nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że on dążył, wyciągał firmę z bardzo ciężkiej sytuacji i jak już ją wyciągnął z tej sytuacji, to niedługo po tym umarł, bo właśnie nie miał już następnego celu. Może to w ten sposób było. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, o takim wypaleniu? Yy, Dla mnie to było prawdopodobnie, patrząc z takiej perspektywy już oddalonej w czasie, po prostu kumulacja 7 lat stresu. Yy, I równocześnie obserwowałem bardzo duże zmiany na rynku. Bardzo z ogromnym kapitałem zaczęła wchodzić bardzo duża konkurencja. Mm, I ja widziałem, że ten rynek wskoczy na nowy poziom. I, i była bańka internetowa, która była coraz większą bańką. Jedni mówili, to jest niesamowite, drudzy mówili, że zaraz to pęknie. Także była taka ilość trudnych decyzji do podjęcia, że ten exit stał się naturalną rzeczą. e, Naturalną rzeczą, żeby coś takiego zrobić, bo jeżeli bym tego teraz nie zrobił, no to bym prawdopodobnie musiał kolejne 10 lat pracować na zupełnie innych obrotach i być może to by za szybko się rozwijało. To, co ja zobaczyłem, że wielkie telekomy z gigantycznymi pieniędzmi zaczynają wchodzić i prawdopodobnie ten rynek dostawców internetu powinien być przejęty przez telekomy i tak się stało. Telekomy de facto wszystko przejęły. Więc tutaj intuicja odnośnie momentu exitu była bardzo dobra. Pamiętam, że wśród wspólników były różne opinie, a ja po prostu czułem, że to jest teraz. I tak, i rzeczywiście po exicie poczułem takie wielkie zmęczenie. To też, tutaj biologia podsuwa pomysły, że w momencie takiego mocnego skupienia, zdyscyplinowania na pracy wydziela się adrenalina, wielu rzeczy nie czuć, to potem nagle to wszystko ze mnie zeszło, także miałem bardzo dużą potrzebę odpoczynku. No i tak, ten moment akurat exitu bardzo w tym pomógł. No i wyobrażam sobie sytuację, że tutaj no, w gospodarce wszystkie scenariusze się dzieją, więc pamiętam, że miałem kolegę, który po bardzo ciężkiej pracy nie zrobił exitu, no i musiał kolejne 7 lat naprawdę ostro zasuwać. Także tutaj wszystkie scenariusze są możliwe. Tu nie ma No właśnie wyboru do końca. i jakby taka praca, gdzie czuje się już praktycznie człowiek wypalony i dalej do przodu, to musi być chyba mocno wyniszczające. Czy da się w ogóle zauważyć symptomy wcześniej takiego wypalenia? Czy ty je widziałeś wcześniej, czy nie? Czy one przyszły po już exicie? One były, ale je się blokuje, bo Okej. jesteś skupiony na celach, na tym, żeby stawić się o tej 9 w pracy, żeby dowozić, więc forsujesz siebie, swoje ciało po to, żeby cały czas dowozić, ale to zaczyna być coraz trudniejsze energetycznie. Coraz mniej masz energii, coraz bardziej byś chciał już gdzieś tam przestać. Trzeba złapać dobry moment, kiedy wypalenie zaczyna się, jest na stosunkowo wczesnym etapie i najlepiej na tym etapie dokonać pewnych zmian. Po prostu spowolnić, urealnić swoją energię do rzeczywistości. Mhm. Jeżeli się tego nie zrobi, no to można rzeczywiście pójść bardzo daleko w wypalenie, no i wtedy te konsekwencje i wychodzenie jest znacznie dłuższe. Mhm. Y, z- m-
obserwuję pewnego przedsiębiorcę, którego bardzo szanuję i on ma w ogóle trochę inne podejście do tego, o czym mówisz. On mówi wprost, że jego praca jest dla niego na tyle e, przyjemna i na tyle jest odskocznią, że on to porównuje nawet typowo do gry, że jak ludzie w wolnym czasie grają na konsoli, to dla niego robienie biznesu to jest właśnie taki odpoczynek i że z jego podejściem i z tym, jak bardzo on lubi ten biznes, nie ma takiej możliwości, żeby on się wypalił. Co o tym myślisz? Absolutnie to jest możliwe. On jest w stanie flow. Opisany szeroko stan, gdzie rzeczywiście jest się w takiej euforii kreacji. Fantastyczna rzecz i tak naprawdę wszyscy przedsiębiorcy to mają w jakiejś tam fazie, bo nie da się bez pasji uruchomić energii, bez energii iść w kierunku właśnie tego stanu flow, także to jest wszystko połączone. Trzeba to mieć, żeby naprawdę znacznie więcej niż inni pracować, wytrzymywać różnego rodzaju napięcia. Także myślę, że ten stan jest konieczny. Mhm. No pytanie jest, czy to jest stan, który można utrzymać zawsze, niezależnie od okoliczności, ponieważ nie ma sytuacji, żeby spółka nie ma jakichś wyzwań. No i to też jest pytanie, co on robi. Powiedzmy, że ktoś ma spółkę, która ma 300 pracowników, nagle z powodów różnych musi zredukować, potem być może znowu zatrudniać, może zmieniać jakieś inne elementy. Także każdy ma, że tak powiem, swój stan flow, ale nie ma osoby, która by mogła być cały czas w takim absolutnie pozytywnym stanie kreacji. No nie ma tak, wracając do tego wątku tenisisty, że każdy mecz się wygrywa. Także należy działać z higieną i z samoświadomością, jak działa mój organizm, jak ten mój organizm reaguje na to i odpowiednio zarządzać. Jeżeli ma się ten flow, to po prostu się może dużo więcej wytrzymać i znacznie dłużej, ale w pewnym momencie nie da się działać wbrew sobie non-stop. Tak jak się zastanawiam, to rzeczywiście e, wydaje mi się, że ten człowiek akurat ma takie pasmo całkiem niezłych sukcesów, więc że gdyby było takie pasmo porażek dosyć długie, no to rzeczywiście, tak jak mówisz, w sensie takich porażek, no problemów po prostu z tym biznesem, to rzeczywiście no, nie ma mocnego, tak? No, na takie długotrwałe problemy przy budowaniu biznesu. Bardzo ciekawe. Tak, tak. No, każdy ma swoje tempo i swoją wytrzymałość i trzeba poznać gdzie jest ta moja wytrzymałość. Nie każdy jest maratończykiem. Mhm. Okej, znów zacytuję Marka Andersena. On powiedział w wywiadzie, że bycie przedsiębiorcą to dostawanie popysku, parcie do przodu, znowu dostawanie popysku i to taka nieskończona pętla. I że przez ten cały czas dostawania po gębie trzeba udawać, że wszystko jest ok. Bo jak nie będzie się tego pokazywać, to może nie dostanie się kasy z funduszu, albo jakaś inna rzecz się wydarzy. Chodzi mi o coś takiego, że robi się taką dobrą minę często do złej gry. Wydaje mi się to bardzo prawdziwe. I co ty myślisz o takiej kulturze udawania przez przedsiębiorców, że wszystko jest ok, nawet kiedy jest bardzo ciężko? Mhm. Myślę, że jest wiele prawd. Akurat to, co pisze Mark Andresen, to jest jedno z podejść. Może też być inne podejście. Znowu, on jest w branży venture capital, on pracuje z osobami, które budują coś wielkiego. Natomiast na pewno jedna rzecz jest prawdziwa. Każdy przedsiębiorca musi mieć wewnętrzną, bardzo pozytywną energię, którą przenosi na zespół, przenosi na inwestorów i
pomimo różnego rodzaju wyzwań, on daje wszystkim siłę, energię i wiarę, że się uda, że osiągniemy. Tutaj nie ma na to, mm, nie da się inaczej zrobić. Przedsiębiorca to jest taki super coach, który mówi do swojej drużyny: dzisiaj wygramy, dzisiaj damy z siebie wszystko, dziś jest trening, damy z siebie wszystko, jest mecz, damy z siebie wszystko, wygramy, mamy szansę. Trzeba, i tutaj rzeczywiście każdy lider to musi mieć. To, co lider musi mieć, to oczywiście też wiedzieć, kiedy zmodyfikować strategię, cel, może coś zwolnić. Też tak nie można, tak powiem, biec. Natomiast biec w kierunku, który się nie sprawdza. Natomiast ta pozytywna energia to jest absolutna konieczność. To tutaj ja nikogo nie znałem, który przychodzi i mówi, że o, dzisiaj nam nie wyjdzie, pesymista. Nie. Przedsiębiorca jest to osoba ultra optymistyczna, z bardzo dużym poziomem energii i z zawsze pozytywnym nastawieniem na to, że albo osiągniemy sukces, albo znajdziemy wspólnie sposób na każdy problem, który napotkamy. Mhm. Rafał, powiedz mi, jak się tworzy taką firmę, którą masz obecnie, w sensie od pomysłu do takiej wielkości organizacji, no już europejskiej, tak? Jakbyś mógł w takich naprawdę bullet pointach powiedzieć, od czego zacząć i jak to przeprowadzić w skrócie. E, Znaczy tak, trzeba zacząć najpierw od siebie. To jest własne aspiracje, własne ambicje, własna dojrzałość, własne doświadczenia. Ja pierwszą organizację, którą zbudowałem, to była organizacja tylko w Warszawie. Potem pamiętam, przeszedłem taką metamorfozę, kiedy otworzyłem jako 20-paroletni menedżer biura w Gdańsku, w Katowicach, w Poznaniu. I tak sobie myślałem, jakie to jest trudne, przecież ja nie wiem, co tam się dzieje w tych biurach. Tutaj wszystko widzę, a tam nie wiem, co się dzieje. Więc ja musiałem tak by przejść taki szczebel menedżerski. Mm, y, Potem kolejny szczebel to było przejście z teamu 30-40 osobowego na team właśnie kilkusetosobowy. Co zrobić, jak nie ma w sali 20 ludzi, tylko jest na sali konferencyjnej 500 osób. Jak się z nimi rozmawia? Przecież to nie siadamy i nie rozmawiamy, tylko no, gdyby każdy zaczął rozmawiać, nie byłoby czasu. I to samo jest z wyjściem na rynki zagraniczne. Jak rekrutować, jak przekonywać klientów, pracowników, inwestorów. Także to są po prostu etapy. Według mnie nie można od razu przeskoczyć wszystkich etapów, chociaż niektóre produkty cyfrowe ułatwiają to. Można stworzyć stosunkowo prosty produkt cyfrowy, łatwo zrozumiały i albo tani, albo bezpłatny, albo w modelu biznesowym stosunkowo prostym, gdzie taka ekspansja międzynarodowa jest naturalna i szybka. Ale według mnie no, trzeba iść krokami jako przedsiębiorca, albo też przedsiębiorca może powiedzieć: mój produkt jest tak wspaniały, że ja potrzebuję dużo szybciej, no to wtedy się buduje zespół, który uzupełnia moje kompetencje jako przedsiębiorca, który tego nie robił. Więc no, albo przechodzimy przez jakieś własne etapy i mówimy: o, to jest ten moment, następna organizacja to będzie organizacja międzynarodowa. Mamy narzędzia, wiemy, jak to się robi, wiemy, jak rozmawiać, kiedy mamy wielokulturowy zespół. Umiemy do tych różnych kultur przemawiać językiem takim, że każdy rozumie, no i wtedy to działa. Mhm. Znowu Culture Deck tutaj jest odpowiedzią, bo kultura to jest spoiwo. To jest język organizacji. Więc bez Culture Decka nie da się zbudować tego spoiwa i wspólnego języka organizacji. Mhm. Okej, powiedziałeś, że w kontekście ludzi z HR-u, że, czy menadżerów nawet, że nie zawsze są skłonni zatrudniać ludzi lepszych od siebie. I teraz moje pytanie jest takie, czy ego, twoim zdaniem, to może być główny bloker
ludzi, jeżeli chodzi o biznes, o rozwój biznesu? Według mnie strach. Mhm. Strach. Ego też widzę, ale osoba z dużym ego, e, ale bez strachu, zwiększa swoje samozadowolenie, jeżeli zatrudnia ludzi świetnych, takie gwiazdy, nawet ich promuje. Więc, więc tutaj, ale ja teraz mówię intuicyjnie, bo Mhm. nie mam tak na szybko. Według mnie to jest strach. Po prostu strach, że jak kogoś zatrudnię, kto jest dużo lepszy ode mnie, to on mnie zastąpi. Mhm. Więc mm, e, odpowiedzią na to jest stworzenie również, wracamy do Culture Decku, elementu czegoś, co się nazywa psychological safety. Pracownicy muszą czuć się w organizacji bezpiecznie, muszą wiedzieć, że mają prawo do błędów, mają prawo do nauki, mają prawo do poproszenia o pomoc, że nie są supermenami w tej organizacji. E, więc to stworzenie tego bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji jest też celem lidera i lider powinien tak działać, żeby ludzie też wychodzili spoza swojej strefy komfortu i robili rzeczy, których nawet nie do końca są pewni, że potrafią. Także ważny element. Mhm. Okej. Już widzę, że nie zdążymy właśnie do końca omówić tego culture decku i psychologii ogólnie w organizacji, bo chciałem jeszcze właśnie podpytać o psychologię i psychoterapię dla liderów, bo wspomniałeś o tym w jednej z rozmów i tutaj też to wyszło, że twoim zdaniem właśnie taki przedsiębiorca na samym początku powinien to zrobić, robić w ogóle. I jakie materiały byś polecił w tym temacie? Pójście na psychoterapię. Okej. Jest to fantastyczny sposób na budowanie samoświadomości. Można czytać Okej, a skąd ty wiedziałeś, że właśnie tego potrzebujesz? e, to był przypadek, Okej. to się tworzyło. Ja myślę, że ta wiedza de facto ona jest stosunkowo młoda. Em, Na przykład na studiach biznesowych e, w takich Harvard, czy INSEAD, czy inne szkoły, to psychologia zarządzania pojawiła się bardzo niedawno. Em, I taka katedra tej psychologii przywództwa jest czymś stosunkowo młodym. Mm, e, Więc no ta wiedza dopiero się tworzy. No, jak patrzę jakieś 30 lat temu, to nikt w ogóle tego słowa nie używał, bo nie wiedział w ogóle, jak budować kulturę organizacyjną. Te 30 lat temu kultura organizacyjna była budowana raczej prosto, hierarchicznie, skutecznie. Myślę, że teraz widać, że to taka hierarchiczna struktura działa, jeżeli rynek się nie zmienia. Po prostu raz się robi, powtarza się i buduje się do perfekcji pewne procesy. W sytuacji, kiedy się otoczenie rynkowe zmienia, jest duża konkurencja, organizacje muszą szybko reagować, a żeby szybko reagowały, no to każdy pracownik powinien mieć zdanie, być wysłuchany, powinny być robione różnego rodzaju spotkania, warsztaty związane z innowacyjnością, ze zmianą procesów, z poprawą. Czasami trzeba zrobić całkowicie nowego pivota w organizacji. Także tutaj ta hierarchia i stare systemy, sposoby myślenia organizacji przestają mieć znaczenie. To powoduje, że liderzy muszą zastanawiać się też nad własną elastycznością psychologiczną. Bo jeżeli kiedyś było, nie wiem, parcie na wynik kwartalny, niezależnie od tego, ile on kosztuje, to teraz musimy zastanowić się, co zrobić, żeby ta organizacja miała długofalowo bardzo, bardzo dobre wyniki, żeby przetrwała. Więc
liderzy też są ludźmi i też muszą zrozumieć, że budowa ich takiej inteligencji emocjonalnej, elastyczności emocjonalnej jest ultra ważna, żeby wspierać swoją organizację, swoich menedżerów, swoich pracowników też w różnych wyzwaniach. E, Jeżeli teraz otwieramy social media, widzimy, że AI zmieni świat i połowa zawodów przestanie istnieć, no to automatycznie w jakiejś grupie osób pojawi się strach. Więc trzeba też tym zarządzać. Trzeba powiedzieć, damy radę, znajdziemy sposoby, poprawimy, poprawimy się. No i teraz, co ma robić lider, który nie może przekazać pracownikom, żeby się na przykład nie bali, bo sam się boi. Więc znowu wracamy cały czas do tego, że każdy jest człowiekiem i budowa samoświadomości jest ultra ważna, upewnienie się, gdzie są moje silne strony, gdzie są moje słabe strony, gdzie są moje różne cienie. To wszystko jest elementem budowy takiego prawdziwego lidera. Super. Rafał, mamy taką część w podcaście, w którym próbujemy się połączyć z naszym poprzednim gościem, który zapisał w tym zeszycie swoją myśl, pytanie, to może być cokolwiek. I teraz chciałbym to przeczytać. Ja też tego jeszcze nie czytałem. Świetnie, lubię niespodzianki. Więc dla mnie to też będzie niespodzianka. I tak, co powiedziałbyś sobie, jaką radę byś sobie dał sprzed roku 2 i 3? Takie pytanie. Aha. Mm. Mm. Co bym sobie powiedział, a jaką radę sprzed roku 2, 3? Działaj szybciej, działaj odważniej. O, Okej, czyli jednak ta odwaga i właśnie brak strachu, tak? yy, Czy przełożyłoby się to lepiej na jakieś kluczowe decyzje w ostatnim czasie? myślę, że nie, ale to mi się wydaje, że wiele rzeczy można robić szybciej, skuteczniej. Mm, I powinniśmy rzeczywiście dosyć, jakby urealniać nasze plany i zastanawiać się, co możemy przyspieszyć, co powinniśmy zwolnić, bo to wcale nie oznacza, że coś musimy zrobić szybciej. To może również oznaczać, że gdzieś powinniśmy na przykład zwolnić w jakimś obszarze. Także myślę, że to są rzeczy, które są bardzo ważne. Często czym większa organizacja, tym ta organizacja nabiera pewnej, albo jest ryzyko, że nabierze pewnej inercji. Także na pewno warto robić takie przeglądy, regularne przeglądy własnych procesów decyzyjnych i jeżeli coś nie działa, to po prostu zastanawiać się, jaka byłaby bardziej optymalna decyzja. Mhm. Super. Rafał, ostatnia część dla ciebie. Powiedz mi, po pierwsze, czy chciałbyś, żeby ludzie cię znajdowali? Jeżeli tak, to jak mogą cię znaleźć? A po drugie, powiedz, czy chciałbyś wykorzystać jakoś ten czas, żeby, nie wiem, zaprosić ludzi do zapoznania z twoją firmą, nie wiem, coś sprzedać albo sprzedać jakąś fajną myśl? To jest dla ciebie kilka sekund, które możesz wykorzystać tak, jak chcesz. Świetnie, dziękuję bardzo. Bardzo dobre podejście. Przede wszystkim wszystkich zapraszam na stronę sunroof.se, żeby zobaczyli to, co Sunroof oferuje. Jeżeli budujecie nowy dom albo remontujecie dach, zastanawiacie się nad wykorzystaniem energii odnawialnej, zastanawiacie się, jak ratować klimat, to nasze rozwiązania są bardzo ważne
i pomagają w realizacji tych celów. Co ciekawe, w wielu krajach to już nastąpiło, a w Polsce w przyszłym roku nastąpi uwolnienie cen energii elektrycznej. To znaczy, te ceny będą bardzo szybko rosły i to może być w niektórych sytuacjach szok, szczególnie jeżeli planujemy, a prawdopodobnie nie będzie można za 10 lat innego samochodu kupić, jak samochód elektryczny. Więc ta taka autonomiczność energetyczna jest coraz ważniejsza. Więc zapraszam po pierwsze rozważenie dachów solarnych i niezależności energetycznej. Natomiast przedsiębiorców zapraszam kontakt ze mną poprzez LinkedIna. To jest takie moje główne narzędzie, z którego używam i korzystam, jeżeli potrzebują jakiegoś wsparcia. Dziękuję bardzo. Super. Bardzo dziękuję, Rafał. Dzięki. Super się rozmawiało. Dzięki bardzo. Ja to Przepraszam. tak. Jezus Maria, nie zarejestrowaliśmy tego. Niczego? No to jedziemy od początku. Dobrze, że teraz. Dobrze, że teraz, no. Naprawdę, nie zrobiłem zapisu, Paweł. Musisz mnie sprawdzać, stary. Ja nie zrobiłem zapisu. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatek z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.